Siemanko, dzisiaj pokażę Wam, ile można zarobić na aplikacji Uber Eats w Sydney, jeżdżąc tym oto skuterem. Także zapraszam na odcinek i zrobimy niezłe podsumowanie. Na czym polega praca kierowcy Uber Eats? To bardzo proste. Dajmy taki scenariusz. Ty zamawiasz jedzenie, powiedzmy z restauracji McDonald's, przez aplikację Uber Eats. Moim zadaniem jest pojechać do tej restauracji, odebrać jedzenie i przywieźć je do Ciebie. No i teraz, jeżeli jestem w okolicy restauracji, z której zamawiasz, mogę albo przyjąć to zamówienie, albo odrzucić, jeśli mi nie pasuje. To ja tutaj rozkładam karty. Ale jeżeli ja tego nie przyjmę, to inny to przyjmie i Tobie dowiezie. Mam już w ręku moje pierwsze zamówienie. Zobaczcie. Wbijam na skuter i jadę. Dosłownie mam, już Wam mówię, 6 minut. Teraz pakuję zamówienie do torby i mogę jechać. I właśnie idę po kolejne zamówienie. Hi for Zubia. What was the name, sir? Zubia. Okay. Just confirm that one for me. Yeah, sure. Just a second. You're good, thank you. Done, thank you. Musiałem zatwierdzić, że odebrałem. Niektórzy o to proszą, inni nie. Zależy od restauracji i restrykcji, jakie mają nałożone. Guzman, meksykańskie żarcie. Spakowane i jedziemy dalej. Jeśli chodzi o miejsca, gdzie najlepiej rozwozić jedzenie, na Waszym miejscu odpuściłbym sobie centrum. Po pierwsze, największe korki w godzinach szczytowych, a po drugie, musicie wchodzić na 10-20 piętro. No, wiadomo, nie wchodzicie po schodach, ale wjechanie windą też zajmuje swój czas. I jeśli mamy dostawę, która powinna nam zająć 15 minut, maks 20, to może Wam zająć nawet 30 albo 40 minut. Bo nie oszukujmy się, wjechanie na 20 piętro i zjechanie to czasochłonne. Dlatego od siebie polecam jeżdżenie po wybrzeżach. Takie miejsca jak Manly Beach, Maroubra, Bondi Beach. Tam dostaniecie najlepsze pieniądze i nie musicie wjeżdżać windą na 10 piętro, bo tam nie ma wieżowców. Tam po prostu rzucacie jedzenie na wycieraczkę albo dajecie klientowi do rąk i jedziecie w następne miejsce. Najlepsza opcja i najlepsze pieniądze, bo jest tam najwięcej bogatych ludzi oraz turystów, bo to są miejsca przy samych plażach. I podjeżdżam już do następnego klienta z kolejną już dostawą. Powinno to być tutaj po lewej stronie. Dobra, jestem. I to jest to, o czym mówiłem. Zostawiam i jadę dalej. Powiem Wam taką sytuację, bo może nie jeden się zastanawiał, czy można zakręcić tak, żeby mieć za darmo jedzenie. I tak, i nie. Ale da się. Raz przypadkowo pomyliłem zamówienia. Po prostu miałem dwie dostawy do dwóch różnych klientów. No i pierwszemu klientowi dałem zamówienie, które nie było jego, bo było dla tego drugiego klienta. No i nie zorientowałem się. Pojechałem do następnego klienta, a ten mi mówi, że halo, halo, to nie moje jedzenie, ja zamawiałem pizzę, a ty mi dajesz meksykańskie żarcie. No i co w takiej sytuacji? W takiej sytuacji
po prostu skontaktowałem się z Uber Eats. No i powiedzieli mi, że pieniądze pierwszemu klientowi zwrócili, ponieważ dostał złe zamówienie. No a dla drugiego klienta nie mam już zamówienia, więc jemu też zwrócą pieniądze. Zatem co zrobić z tym jedzeniem, które nie przyjął klient, ten drugi? Zabieram je dla siebie. No i zabrałem. Najlepsze w tym wszystkim jest to, że nie poniosłem żadnych kosztów związanych z tym, a pieniądze za te dwie dostawy Uber mi zapłacił. I kolejne zamówienie w znanej sieciówce fast foodów, czyli śmieciowego żarcia, ale smacznego. Idę odebrać zamówienie. Co to w ogóle ktoś zamówił? Sprawdźmy. O, chicken cheesy, cheeseburger i Sprite. Dobra. Hi. No worries, I'm recording myself. I got delivery for Alicia. Także odbieram i jadę dalej. Zaraz zobaczymy ile kilometrów, ale na pewno gdzieś blisko. Za to zamówienie dostanę około $10. Tylko 4 minuty i 1,5 kilometra do klienta i już żarcie odebrane. Skakuję na mój skuter. Nie byle jaki, pojemność 110. Powiem wam, że 100 leci. A od świateł do 50 żaden nie ma szans. Taka maszyna. Jeśli chodzi o ruch, jest tutaj lewostronny. Tak naprawdę zajęło mi to może 2-3 dni, żeby się odzwyczaić od ruchu prawostronnego i jeździć po lewym pasie. Czy widzę jakąś różnicę? Nie. Z biegiem czasu powiem wam, jeździ się tak samo dobrze jak po prawej stronie. Żadnej różnicy. Dodam tylko, że moim autem ze skrzynią manualną lewą rączką normalnie zmieniam jak Chopin. Żadnej różnicy. Czy kierownica po lewej, czy po prawej? Jeden chuj. A na skuterze nie ma czy po lewej, czy po prawej. Kierownica jest w tym samym miejscu. Tylko jadę po prostu w przeciwnym kierunku. Jedzenie odebrane. Teraz wrzucić do torby od skutera i jadę do klienta. Tutaj blisko, 1,5 kilometra. 5 minut i jestem. Kolejna dostawa zaliczona. Muszę zatankować, bo mi się zapalił nawet nie wiem od jak dawna, bo nie patrzę na licznik. O, dobra. Pełny. No i dobra. Ta restauracja jest tutaj. Sushi. Co jest? Czemu to się nie otwiera? Hi bro. Do you know how to get next door? Next door? Yeah, because it's closed. No way there was a button. Thanks bro. Because if they put the sensor thing, all the people walking from here, the door gets So just press it and that's it. Thank you so much, you helped me a lot. Słuchajcie, wystarczyło nacisnąć przycisk i drzwi się same otwierały, ale nie było żadnej informacji. O, thank you bro. O, no i to było szybko. Wszedłem, odbieram i wychodzę. Według mnie najlepszy dzień i czas na rozwożenie jedzenia to zdecydowanie piątek i sobota. W godzinach od 17 do 21, a nawet 22. Dlaczego? Ponieważ wtedy dostaniecie największe pieniądze. Najwięcej ludzi w piątek i sobotę są leniwi, nie chce im się po prostu
nic robić, więc zamawiają. I w tych godzinach i dniach będzie najwięcej zamówień i najlepsze pieniądze, ponieważ komu chce się pracować w weekend? Mało komu. Dlatego Uber płaci największe stawki w weekendy. A dla tych, co pracują, mogą zarobić dobre pieniążki. Trzeba zeskanować tylko i mogę zabrać. Done. Thanks. No i dobra, odebrane żarcie. Jadę dalej. Tutaj tak się jeździ w Australii motocyklami, pomiędzy autami. Ostatnia dostawa, słonie. 20, tu nie ma 20. To jest tylko do 18, gdzie jest 20? Dobra, dosłownie klatka obok. Jest numer 20. Otworzył. O. Hello, there you go. Thank you. Thank you, bye. Same to you. No i wszystko. Dobra. Jadę gdzieś do jakiejś galerii, tutaj w pobliżu. Zamawiam jedzenie i robimy podsumowanie. Chyba wleci dzisiaj jakieś meksykańskie żarcie. Odkąd jestem w Australii, posmakowało mi meksykańskie jedzenie. Wcześniej w sumie nie jadłem, ale tutaj jem. Podsumowując, po 4 godzinach jazdy skuterem zarobiłem $100. Na czysto po odjęciu podatków 70, a na godzinę wychodzi to $17,50. Czy było warto? Jako praca dorywcza? Warto. Ale jeśli miałbym jeździć tak 8 godzin codziennie, nie polecam. Dlaczego? Nie tylko, bo nie zarobicie dobrych pieniędzy, ale także, bo plecy mogą strasznie boleć. I bolą. Wystarczą 4 godziny i już czujecie lędźwia. Także praca dobra, ale nie jako pełny etat, tylko jako tymczasowa dorywcza. I to już koniec dzisiejszego odcinka. Dziękuję Ci za obejrzenie do końca. Zostaw po sobie lajka, komentarz i przede wszystkim subskrypcję, bo to mi pomoże w rozwijaniu kolejnych, lepszych odcinków. Następny odcinek już niebawem będzie taka gruba petarda, że spadniecie z krzeseł, także oglądajcie siedząc. Dzięki bardzo raz jeszcze i do zobaczenia. Cześć!